Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj przedstawię Wam 12 takich punktów, rzeczy, materiałów, przez które Wasz dom może wyglądać źle, tandetnie, czasem obciachowo, na pewno nie modnie. Powiem też, co z tym zrobić, powiem o tym na końcu, wspomnę, co z tym zrobić, no bo co? Kolejny remont przeprowadzać, jakiś generalny, wydawać pieniądze, martwić się, nie martwić, załamywać po nocach. Będzie o tym na końcu. To będzie 12 takich ważnych punktów i 2 ważne komunikaty. Zachęcam, niektórzy już o tym wiedzą, no bo zakupiliście, za co bardzo Wam dziękuję, sporo moich e-booków o tym, jak urządzić idealną kuchnię. Zachęcam, prawie 400 stron, ponad 80 przykładów projektów funkcyjnych, mnóstwo zdjęć, w tym 10 konkretnych takich rozdziałów. Jeżeli oglądasz to po premierze, to jeszcze przez 3 dni masz w specjalnej przedsprzedażowej cenie ten e-book. Tym bardziej zachęcam do zakupu i oczywiście proponuję również konsultacje wnętrzarskie, jeżeli chcesz ze mną porozmawiać na temat swojego mieszkania, domu, jakie urządzić, jakie dekoracje dobrać, kolory, to link jest w komentarzu. Dobrze, zaczynamy. Jak zwykle postaram się szybko to przeprowadzić. Ty też szybko kliknij dzwoneczek i subskrypcja i już pierwszy punkt. Co jest takiego, że wskazuje ta rzecz na to, że ten dom był już jakiś czas temu urządzany? Sznurki, makarony, spaghetti, jak zwał, tak zwał w oknach. No, to nie są lata 90. Nie, to są lata 2000-2010, tak więc tak naprawdę nie tak dawno. Ale ja często powtarzam, że dekoracja okien jest bardzo ważna, bo to są całe płaszczyzny. Jeżeli nie chciałbyś, aby ten Twój dom kojarzył się z takim, powiedzmy, stylem zamierzchłym, to proponuję odświeżyć aranżację okien. Tak jak mówię, to są duże płaszczyzny, dzięki temu możesz naprawdę w bardzo szybki sposób odmienić całe wnętrze. Idę do punktu drugiego. Och, to było naprawdę bardzo częste. Prawdę mówiąc, nie wiem dlaczego, ponieważ mnie to męczyło. Mówię o podłogach w paski, w malutkie, wąskie paski, różnokolorowe. Wow, no oczopląsu można było dostać. Ja nie byłem tego zwolennikiem, tak więc w moich projektach, nie wiem, może się jakieś zdarzyło, bo jednak tych projektów sporo robię, ale nie przypominam sobie, na pewno nie zachęcałem do tego, bo to nie jest mój styl, nie jest mój gust. Odeszliśmy od tego i według mnie słusznie, no ale przez to taka podłoga wskazuje, że kurczę, ale to już było. Czy nie wróci więcej? Zobaczymy, bo moda wraca. Mam nadzieję, że jednak w trzecim punkcie nie wróci to, bo kilka lat temu, i to nie są zamierzchłe czasy, powiedzmy 5 lat temu, wszędobylskie napisy. Nie wiem po co, no kurczę, w tym domu zachowujemy się miło. A jakby nie było napisane, to co? Zachowujemy się... W tym domu nie przeklinamy. Nie jest zapisane, to mogę jechać z tym światem. No i piorun nie będę mówił jak. No nie, to na szczęście odeszło i to też właśnie jest taki relikt przyszłości i ja uważam, że to już nie wróci, przynajmniej nie szybko, bo są elementy jak marmury, jakieś granity, lastryko, za którym ja nie przepadam, ale ono wraca często. Tak te napisy myślę, że nie, tu jest nasz dom, a nie sąsiada. Dobrze, zanim przejdę do punktu 4, podpowiedzcie mi w komentarzu proszę, jaki chcecie kolejny odcinek. Czy chcecie o tym, które materiały najszybciej się brudzą? Punkt A. Czy chcecie film o tym, które materiały najszybciej się niszczą w domu? Punkt B. Dajcie znać proszę w komentarzu, a ja idę do punktu 4 szybko, no bo mamy w sumie 12 punktów. Ten punkt jest bardzo dobrym przykładem na to, że coś odeszło, że coś świadczy, że to było wyremontowane, pokazane ileś tam lat temu, to nie znaczy, że to jest brzydkie, że to jest złe. Brzydkie według mnie, tak? Bo tak jak te panele w paski, no mnie one osobiście się nie podobają, ale wiele ludzi je kupowało, wybierało. Taka tapeta czarna, nie tylko czarna, bo były różne, ale zazwyczaj były czarne, sam ją u siebie w biurze miałem, takie troszeczkę pstrokate wzory, ona wyglądała elegancko, idealnie się nadawała i nadaje, to jest jeszcze ważne, do stylu glamour. Powiem tak, tapety bardzo fajnie mogą ozdobić całe wnętrze.
czarny podkreśla właśnie taką elegancję. Tak jak wspomniałem, miałem też ją w swoim biurze. Ale teraz, jeżeli wchodzę do jakiegoś domu, to ja widzę, że to było już takie 12 lat temu zazwyczaj remontowane. No chyba, że ktoś, co i słusznie, nie jest za trendami, nie biegnie za tymi trendami i spodobała mu się po prostu ta tapeta i wytapetował. To nie znaczy, jeżeli całość jest w miarę przyzwoita, że to było niezniszczone przede wszystkim, że to było wyremontowane 12-15 lat temu, ale ja pamiętam, że właśnie jakieś 15 lat temu to u siebie w biurze robiłem. Ta tapeta mocno podkreśla, że no to już nie jest najnowsze, że to już nie jest najnowszy trend, ale dalej pasuje do niektórych styli, właśnie tak jak wspomniałem, glamour. Tak więc, jeżeli chcesz iść w tym kierunku, proszę Cię bardzo, a ja idę do kolejnego punktu. To również popełniłem, że tak powiem, kilka razy w projekcie i chyba powiem, że podobało mi się to. Tak, no teraz nie do końca to za mną przemawia. Ale tak jak każdy, no, przeglądam te trendy, żyję tym, no, to jest moja praca, tak więc tak jak każdy coś się mu podoba, a za jakiś czas może już mniej. Mówię o kolorowym lakobelu w pasie między meblami, czyli jakieś wzory, cytrynki, kawy, miasta całe, to akurat nie podobało mi się, tak? Ale jakieś delikatne, pamiętam, mieliśmy w Dąbrowie Górniczej bardzo ładną kuchnię kolorową, w ogóle całe mieszkanie było kolorowe i idealnie tam pasowała właśnie taka fototapeta za lakobelem w trawy to było, tak, w trawy. Bardzo fajnie to wyglądało, ale nie robimy tego już od wielu lat, przez co przechodząc do takiego mieszkania domu, gdybym to zobaczył, bo też jakiś czas temu już nie widziałem, to mniej więcej bym wiedział, mniej więcej patrząc oczywiście na ogół, kiedy dany remont był przeprowadzony. No nie jest to modne. Czy to ważne? Nieważne, ale modne już nie jest. Ale kolejny punkt, nie tylko, że nie jest modny, to według mnie nie jest ładny, jest ok, praktyczny. Inaczej, był praktyczny. Plastikowe panele na ścianach. Rozumiem, dlaczego ludzie to stosowali, bo nie chcieli przeprowadzać remont, dalej generalnych remontów nie chcemy przeprowadzać jakoś bardzo często, ale nie chcieli męczyć się z tymi remontami i takie panele w salonie, w kuchni i tak dalej łatwo zawsze można było umyć. Kiedyś nie było takich materiałów dobrych jak teraz są, stąd rozumiem ten wybór, ale według mnie to nigdy nie było ładne, jakieś takie plastikowe to było. Jakieś takie, no. Nie było to ładne. O dziwo, również można było to zniszczyć oczywiście fizycznie. Jedynie co to właśnie, że można było to umyć. Ale nie chciałbym ja osobiście w takim wnętrzu mieszkać. Nie wiem, co na ten temat powiecie. Pewnie spotkaliście się kilka razy. Nawet na suficie pewnie, nie? Dajcie znać. Idę do kolejnego punktu. Na ten punkt możemy spojrzeć w dwojaki sposób, bo teraz powiem o karniszach. O karniszach takich drewnianych z tymi gałkami. Lata 90. tak, bardzo często to robiliśmy, w 2000 również, ale ja nie uważam, że to by to było złe, bo jeżeli komuś się podoba, proszę Cię bardzo. Ale te karnisze połączone z firankami, może z tymi makaronami właśnie, albo z takimi bardzo kolorowymi firankami upiętymi gdzieś po bokach. Jeszcze falbanki u góry. Wygląda to z jednej strony babcinie, z drugiej strony nie pamiętam, nie mówię, że się nie robi. Ja na 1000% nie zrobiłem chyba nigdy tak nie zrobiłem, ale nie pamiętam nawet, żebym widział jakąś taką inspirację na Pinterestie, na Instagramie i tak dalej, że ktoś to zaproponował. Dlatego te wszystkie punkty, które dzisiaj mówię, świadczą o tym, że to już było. Czy się nie wrati? Pewnie akurat to się wrati, może nie w takim do końca wykonaniu, ale się wrati. Tak samo jak się wrati ten punkt, ale niekoniecznie następny. Chcę wspomnieć o meblach, a szczególnie takich meblościankach w kolorze wiśni, calvados, węgę. Węgę na 100% się wróci. Na 100%, bo to jest przyjemny kolor. On po prostu był bardzo mocno intensywnie wykorzystywany w projektach i dlatego nam się przyjadł. Ale grusza, calvados to są bardzo takie w czerwień wchodzące kolory, bardzo intensywne i one też pewnie kiedyś przyjdą do nas z powrotem.
Ale mimo wszystko, my akurat teraz, trendy są takie, że robimy bardziej stonowane wnętrza. Te beże to też nie są takie beże jak kiedyś, tylko trochę bardziej przygaszone, nie takie soczyste. Dlatego rzadko wybieramy podłogę merbał i rzadko wybieramy takie meble typu wiśnia, grusza, calvados, tak? I to węgiel, chociaż węgiel jest bardziej przygaszony. Ale grusze calvados, no już dawno tego nie było. Tym bardziej na meblościankach. Jeżeli chciałbyś odświeżyć mieszkanie, to uważam, że wystarczyłoby zmiana takich mebli i już byłby pozytywny taki oddźwięk. A wspomniałem, że następny punkt prawdopodobnie się nie wróci. Myślę, że nie i chwała bardzo dobrze, że tak powiem. Zabudowę z płyt GK, szczególnie półki, półeczki i tak dalej. Sufity, rozumiem, jeszcze się stosuje, jasne. Rzadziej, ale zabudowę z płyt GK też potrafię zrozumieć, dlaczego zaczęliśmy to stosować, ponieważ po czasach komuny nie było u nas nic, nie było zazwyczaj dekoracyjnych żadnych półeczek, nie było co kupić w sklepie, a tutaj sami mogliśmy coś wykonać, my albo fachowcy, no i wykonywali. Przy czym to niestety wygląda topornie, dla mnie ciężko i źle, ale nie powiem, że nie projektowałem, chociaż półek nie wiem, może tak, jak któryś klient sprzed 20 lat niech się odezwie, niemożliwe, że jakiś tego typu projekt był, ale to wskazuje właśnie, że sprzed 20 lat. Jeżeli to jest we wnęce teraz, to można to zasłonić obrazem, lustrem. Gorzej, jeżeli masz wystające takie półki, też można pokombinować, ale tu już trzeba pokombinować w zależności, ile tam miejsca mamy. To akurat myślę, że się nie wróci, ponieważ mamy coraz ciekawsze elementy wystroju, ciekawsze półki, cieńsze, delikatniejsze, tak więc mam nadzieję, że to już przeszło. Idę do kolejnego punktu. Teraz będzie punkt 10, zanim powiem o 11, 12 takich według mnie hitach, które oby się nie wróciły, ale punkt 10, mówię o tynku typu Stuke. Bardzo ciekawe skojarzenie mam, bo tak, nie robimy tego już od kilku ładnych lat. W zależności później jaki styl, bo właśnie takie do glamour, jakieś tam, gdzie mamy błyszczących dużo elementów, można zastosować. Kiedyś faktycznie sporo się tego projektowało, ale tylko dlatego, może nie tylko dlatego, to był w miarę dostępny element, który pokazywał nam taką trochę ekskluzywność. A my w tamtych czasach chcieliśmy być eleganccy. Nie powiem nowobogaccy, ale po prostu chcieliśmy trochę na miastkę luksusu. Ja to potrafię zrozumieć. To ładnie wygląda, w dużo hotelach jest i w hotelach może nadal gdzieś tam jest to proponowane, w domach już rzadziej. A z czym mi się to kojarzy? Z tynkiem też, ale betonowym. Jestem bardzo ciekawy jestem, za ile lat będziemy mówić, kurczę, jak masz tynk betonowy, to już nie jest modny dom. No właśnie. No i druga rzecz, czy to źle? Ale o tym powiem za chwilkę, po tych jeszcze 2 punktach. Tak więc, że akurat u Ciebie jest taki Stuke, nie martw się. Ale martw się, jeżeli masz ten punkt 11. Bo to oznacza, że nie tylko to już było i się nie powinno wrócić, ale również, że nie zawsze z gustem jest u Ciebie wszystko ok. Kurczę, nie chcę, nie, bo przesadziłem tak. Bo wridać mogę dać. Też wridać mogę dać. Okej, przesadziłem, bo wiem, że niektórzy takie deski stosują na przykład dla dzieci. Deski kolorowe w delfinki, muszelki, w piasek, morze, wszystko. Deski WC. Jeszcze to jest jedno, a drugie w połączeniu z wysztrykowanymi chodniczkami od babci przy tym WC. Wiecie, jaki ja jestem uczulony na to. No nie podoba mi się to. Mnie osobiście są chodniczki ciekawsze, ładniejsze, ale takie babciniejsze, słuchajcie, na deskę klozetową nie. Ani deska taka w muszelki, delfinki i inne potwory, piraty, ani takie wysztrykowane, czyli uszyte przez babcię chodniczki. To nie powinno się wrócić i to właśnie pokazuje też lata przeszłe. Potrafię zrozumieć, że chcecie zachęcić dziecko do siadania na ubikacji. Jasne. Ostatni, 12 już punkt, to szerokie fugi w płytkach, ale uwaga, bo ludzie nadal myślą, że stosują wąskie fugi, a są one szerokie. O czym teraz mówię? Są płytki rektyfikowane, czyli cięte wodą laserową jakkolwiek, przez które te brzegi są równo.
a są płytki flizowane, które mają te rogi ścięte. I jeżeli zastosujemy przy jednej płytce i przy drugiej płytce tylko 2 mm fugi, to przy tej rektyfikowanej będzie to widać, że to jest 2 mm. Ale przy tej, która ma te rogi zaokrąglone, ta fuga wyjdzie nawet 4 mm. Po prostu fuga jako materiał wejdzie tam i to będzie dosyć szeroka fuga. Nie wróci się... Myślę, że się nie wróci. Producenci płytek nam na to nie pozwolą. I to też oznacza, że właśnie te płytki były położone z dawien dawna. Chyba że ktoś kupił takie płytki, a fachowiec mu dał jeszcze troszkę szerszą fugę lub nieumiejętnie to zrobił. Wiadomo, że z praktycznych względów to też nie jest funkcjonalne, bo te fugi się brudzą. No i dobra, no i teraz powiedzmy, że ty masz jakiś tego typu materiał. Że ty masz taką meblościankę, że ty masz karnisz, stiuk, napisy. Co z tym zrobić? Po pierwsze, trendy, modę, jeżeli tobie się to podoba. Bo przecież ja tam nie mieszkam, tylko ty tam mieszkasz. Po drugie, jeżeli uważasz, że kurczę, no jednak to już trąci myszką i warto coś zmienić, no to takie napisy, no uważam, że to bardzo łatwo. Czy karnisz, to też nie jest jakiś bardzo duży wydatek i można to wymienić. Zasłony okienne są droższe, rozumiem, ale można od czasu do czasu je zmienić. Od czasu do czasu to mówię o kilku latach, czyli jeżeli masz te sznurki, firanki, nie jest to problem. Większy problem zaczyna się, gdy masz takie zabudowy GK właśnie wypuszczone lub masz panele, powiedzmy w takie cieńsze paseczki, tak? No bo tu już się wiąże z jakimś remontem lub z większym wydatkiem pieniędzy. Na taką podłogę możesz położyć dywan, chodnik, powinno to pomóc. Mam nadzieję, że ten odcinek przydał Wam się i podpowiecie mi, co mam w następnym odcinku Wam pokazać. Czy o materiałach, które bardzo szybko się brudzą, czy o materiałach, które bardzo szybko mogą się zniszczyć w domu. Dajcie znać w komentarzu, dajcie znać, czy Wam się ten odcinek podobał. Naciśnijcie lajka, jeżeli tak, mam nadzieję, że tak. Nakarmcie algorytm YouTube'a. Zapraszam po ten mój e-book, bo jeszcze przez 3 dni jest cena w przedsprzedaży. Za 3 dni już będzie cena normalna i do konsultacji mleczarskich ze mną. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć! Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.